Bodaj skonał w rozpaczy, bodaj ród twój wygasł, bodaj diabeł... Cześć, witam Was. Moi drodzy, podejrzewam, że dzisiejszy materiał będę musiał rozbić na dwie lub trzy części, bo jest tego bardzo dużo, ale chciałbym Wam przedstawić całość. Nie będę to robił w jednym materiale, bo tego będzie po prostu za dużo. Chciałbym też zacząć od niedzieli, skończywszy na dniu dzisiejszym. Chodzi oczywiście o tą tragedię, która dzieje się na Dolnym Śląsku, tam gdzie ludzie tracą dobytek, życie, dorobek swojego życia. Ale zacznę może w ten sposób. Zresztą to nie jest już od dzisiaj, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Mamy teraz dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, dwie Polski. Kaczyński i jego wierchuszka rozmnożył wszystko, co było piękne. Rozmnożył w złym znaczeniu tego słowa. I powiem Wam naprawdę szczerze, żygać mi się chce, jak widzę tę tępą propagandę tych pisowskich orków. Ludzie tracą majątki, boją się o bliskich, a ci PiS-sowieci od niedzieli napierdalanka w Tuska, który od bodajże już 3 czy 4 dni jeździ po zalanych terenach, nadzoruje temat, bez poklasku, bez jakichś patriotycznych polarków, z szacunkiem do służb. Pisowcy są jak takie typowe, prawdziwe hieny, które każdą ludzką tragedię wykorzystują do robienia polityki. Dolny Śląsk zalewa, a Zalewska, Kowalski brylują w śniadaniowych programach, powielając setki bzdur. Ja już nie wspomnę o tym kretynie jakim. Tak się zastanawiam, co im Kaczyński każe, to oni to robią. Takie bezmyślne kukły. Pół Polski tonie, a ta wyleniała kaczka z Żoliborza zorganizowała spęd opóźnionych w rozwoju, między innymi w obronie księdza Salcesona. A ameby z IQ stonki ziemniaczanej wiwatują. To jest kurwa tak zacofany kraj dzięki tym ostatnim 8-letnim działaniom tych zjebów katopisowskich, no aż naprawdę brak słów, no aż chce się krzyknąć, ja pierdolę, kurwa, co oni z tego kraju zrobili. Ja już nie wspomnę, że w TV rósł PiS Publika. Podają, że było 20 000 ameb, a podobno nie wiem, czy było nawet 2000. I pozwólcie, że na chwilę się zatrzymam odnośnie tego całego protestu. Może mi nie uwierzycie, ale oglądałem Ruspublikę, która relacjonowała ten cały protest i powiem Wam, do teraz mam ciarki. Wiecie, co mnie najbardziej uderzyło? Że ludzie na południu walczyli z korytami rzek, a ta banda Hunów pisowskich w Warszawie walczyła o swoje koryta. Kaczyński grzmiał w sobotę, że obecna władza nie ma licencji moralnej i politycznej do rządzenia. No i szczerze mówiąc, po nim takich słów można było się spodziewać. W końcu protest pod siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbył się pod hasłem Stop patowładzy. I co najciekawsze, była patowładza, dosłowna patowładza, protestowała przeciwko rzekomej patowładzy. Po drugie, prezes PiS przez wiele lat przyzwyczajał nas do takiej właśnie narracji.
Kaczyński oskarżał więc obecny rząd o łamanie konstytucji, ustaw i praw człowieka. W tym swoim płomiennym wystąpieniu nawiązał do zatrzymanego księdza Salcesona. Jego zdaniem ten pseudoduchowny aresztowany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest symbolem łamania praworządności w Polsce za rządów koalicji 15 października. Rzecz jasna, słowom prezesa bezwolnie przyklaskiwały jego pacynki. No ale skoro PiS zorganizował tą demonstrację pod hasłem Stop patowładzy, powiem wam, że spodziewałem się, że politycy tej partii wykażą się, nazwijmy to przykładnym zachowaniem. Tymczasem, moi drodzy, odniosłem wrażenie, że w sobotę w stolicy naszego kraju zobaczyłem patologię w pełnej krasie i zaprezentowali to właśnie ci tak zwani politycy PiS. Moi drodzy, w pewnym momencie na tej niewielkiej scenie pod gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości mikrofon przejął ruski szon, europoseł Dominik Tarczyński, no i Zbigniew Bogucki, który jest na medialnej liście potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Ale może posłuchajcie tego buraka Tarczyńskiego. Dzień dobry Polsko! Dzień dobry Polsko! Jesteśmy po to, aby pokazać, że nie odpuszczamy! Jesteśmy po to, aby pokazać, że walczymy! Jesteśmy po to, aby pokazać, że mamy pomysł, plan i dowód na to, że Polska może być wielka. Polska może być wielka i my po to tutaj jesteśmy! Tu jest Polska! 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 Szanowni Państwo, zobaczcie, obróćcie się i zobaczcie, jak wielu nas dzisiaj tutaj jest. Już jest lepiej, szanowni państwo. Oni przed wyborami byli tacy fajni, byli tacy nowocześni, byli tacy uśmiechnięci, ale 13 grudnia, tak jak komunistom 13 grudnia, opadły te sztuczne maski. Co my żeśmy zobaczyli zamiast uśmiechu? Zobaczyliśmy kły, zobaczyliśmy zęby, które wbijają się dzisiaj w polskie wartości, w polską tradycję, które wbijają się w prawo, wbijają się we wszystko to, co jest nam bliskie. Te zęby wbijają się także w polskie inwestycje, polską suwerenność, ale one wbijają się także w każdego i będą szarpać każdego, kto się z tą patowładzą nie zgadza. Czy to będzie matka samotnie wychowująca dziecko, czy to będzie katolicki ksiądz. Nikt nie będzie czuł się bezpieczny. Te zęby będą szarpały każdego, kto się nie zgadza z patowładzą. Dlatego co zrobimy? Pogonimy patowładzę! Pogonimy patowładzę! Pogonimy patowładzę! Pamiętajcie, szanowni państwo, pamiętajcie, kochani, że to my, uwaga, wygraliśmy ostatnie wybory. To my zdobyliśmy po raz kolejny największą ilość głosów. Tusk mówił, że cieszy się z drugiego miejsca i prosił, aby mu rezerwowi pomagali. Bez nich byłby nikim. Byłby nadal tylko i wyłącznie tym, który podejmuje decyzje, które bardzo podobają się w Berlinie. Pamiętacie państwo 40 rezolucji w Parlamencie Europejskim? Byłem ich świadkiem. Wnosili kwity na Polskę i chcieli, aby Polska była karana. Nie Prawo i Sprawiedliwość, nie Tarczyński, nie Kaczyński. Chcieli, aby Polacy płacili, bo im gorzej Polakom, tym większa szansa na to, że obejmą władzę kosztem narodu polskiego. Byłem świadkiem jako przewodniczący delegacji do Rady Europy, jak wnosili donosy na Polskę. I różnicą fundamentalną między nami a nimi jest taka, że my chcieliśmy, aby wszystkie dzieci otrzymały godny poziom życia. Stąd też 500+, 800+, wszystkie programy społeczne były dla wszystkich. Oni
dbają tylko i wyłącznie o własny interes polityczny, wykonując to, czego oczekuje od nich Berlin. CPK! W Polsce nie będzie. Będzie gdzie? We Frankfurcie! Więc pytam, na pewno Tusk będzie to oglądał, jeżeli nie ogląda teraz. Dlaczego we Frankfurcie, a nie tutaj na polskiej ziemi? Dlaczego to oni mają zarabiać, oni się bogacić, oni z nas śmiać? My jesteśmy dumnym narodem polskim z ponad 1000-letnią tradycją i zawalczymy w najbliższych wyborach prezydenckich i w najbliższych wyborach parlamentarnych o Polskę i zwyciężymy te wybory! Zwyciężymy! 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 Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Tusk to wielki mistrz kłamstwa. Mówię świadomie, wielki mistrz kłamstwa. Dla niego kłamstwo jest instrumentem. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj pod Ministerstwo Sprawiedliwości, chociaż lepiej byłoby powiedzieć, że to Ministerstwo Niesprawiedliwości. Że dzisiaj nie ma wymiaru sprawiedliwości, tylko jest bezmiar niesprawiedliwości. I to nie dotyczy tylko polityków, to nie dotyczy tylko biznesmenów, to dotyczy przede wszystkim zwykłych Polaków. To dotyczy nas wszystkich. Szanowni Państwo, kiedy Tusk mówi o prawdzie, to wiecie, o czym myśli? Myśli o kłamstwie. Czy to jest normalne? Nie! Przyjdzie kara na Bodnara! Przyjdzie kara na Bodnara! Przyjdzie kara na Bodnara! Przyjdzie kara na Bodnara! Szanowni Państwo, już w pierwszych dniach po wyborach parlamentarnych mówiłem o tym, mówiłem jako prawnik, jako poseł, że żaden czyn nie zostanie zapomniany. Każdy ich czyn, każda decyzja jest zapisana i zapamiętana. Żadna władza, także twoja, Tusk, nie trwa wiecznie. Żadna władza nie trwa wiecznie. I uwierzcie mi, szanowni państwo, przyjdzie kres Tuska i poniosą konsekwencje. Aby tak się stało, prosimy was o wsparcie, o taką aktywność jak dzisiaj. Rozejdziemy i rozjedziemy się do domów. Przekonujcie następnych. My mamy lidera, pana Jarosława Kaczyńskiego, naszego prezesa. Brawo! My nie chcemy niemieckiego podnóżka, który wykonuje decyzje, które są na konto. Już wiele lat i wiele razy mówili, to już koniec PiS-u. To jeszcze opowiedzmy sobie, z kim my mamy do czynienia, bo mówimy, że pogonimy tą płatowładę i pokonimy ją. Ale posłuchajmy jeszcze. Co myśli Tusk? Co mówi Tusk? Wtedy, kiedy mówi o Polsce, to o czym myśli? Że polskość to nienormalność. Wtedy, kiedy mówi o demokracji, to chce niszczyć demokrację. Wtedy, kiedy mówi o prawie, to już czyni bezprawie. Wtedy, kiedy mówi o sprawiedliwości, to wiecie co? To nie wie, o czym mówi. Bo dla niego nie istnieje sprawiedliwość. A jak mówi o zwykłych ludziach, to o kim myśli? Myśli o sobie i swoich towarzyszach. Z tego zakonu kłamstwa, który wygrał dzięki kłamstwu wybory. Jest osobą, która jest dowodem na to, że nie ma świętości dla Tuska. Że jest gotowy zrobić wszystko, ponieważ jego zobowiązania są potężne. On musi się podobać. Lubi, kiedy podoba się Niemcom, lubi, kiedy dostaje od nich nagrody. My nie chcemy być niemieckim satelitą. Jedź do Chcemy Berlina, dumnie hejdonek, jedź reprezentować do Polskę na Berlina, całym świecie. jedź do Berlina, hejdonek, jedź do Berlina. Donald Matołku, ty będziesz siedział na dołku. 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 To wy, szanowni państwo, jesteście naszym głosem. Moi drodzy, wpuściłem wam bardzo króciutkie fragmenty z tego spędu tych kaczystów,
bo nie chcę was katować. Ja to odsłuchałem całe i powiem wam, że no naprawdę głos na głowie się jeży. To żywcem wyjęte z propagandy 1939 roku. Posłowie zachowywali się jak kibole, którzy na stadion piłkarski przychodzą nie po to, żeby dopingować swoją drużynę, ale wyłącznie po to, żeby kogoś obrazić. Od kiboli tych pisowców różniło tylko to, że mieli na sobie garnitury, a nie dresy. Co ciekawe, że na tym nagraniu, które wam tutaj, na fragmentach tego nagrania, które wam tu przedstawiłem, widać, że do przyśpiewek o dziwo nie dołączył się Jojo Brudziński. Śpiewał coś w tym czasie, grzebał coś w tym czasie w telefonie, a Robert Telus czy Kaczyński, który tylko nieśmiało uśmiechali się pod nosem. No nie jest też zaskoczeniem, że tą całą relację z tego sobotniego spędu tych pisowskich ameb umysłowych przeprowadziła oczywiście telewizja Ruspublika i o ile paski z hasłami Polacy protestują przeciwko opatowładzy Tuska, czy protest przeciwko zmienianiu Polski w dyktaturę, tutaj raczej nikogo nie powinni dziwić o tyle to, co pojawiło się na tymże pasku tuż po demonstracji, może wywołać ciarki żenady. A były, moi drodzy, między innymi takie paski jak: reżim Tuska zatrzymał auto z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. W ten sposób Ruspublika zrelacjonowała incydent z prezesem PiS, pasażerem osobowej Skody. Reakcja niebywałej ilości jednostek policji względem wzbudzającej wątpliwości interwencji w kontekście domniemanego wykroczenia drogowego, dodano w opisie nagrania opublikowanego w serwisie X. A o co tu chodzi? A chodzi o to, moi drodzy, że policja na zgłoszenie któregoś z obywateli zatrzymała samochód Kaczyńskiego, bo miał za mocno przyciemnione szyby, ta jego Skoda. No, według mnie wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy powinni tak samo przestrzegać prawa jak każdy jeden obywatel. Ja bym kierowcy dał mandat za to, że Kaczyńskiego nie przewoził w foteliku, na przykład. I co może ciekawe, ale nie zaskakuje, pracownicy Ruspubliki, stacja, która jeszcze kilka miesięcy temu razem z całym PiS-em skandowała hasło murem za polskim mundurem, dziś nazywa policjantów reżimem Tuska, sługusami Moskwy. No po prostu brak komentarza na to. Powiem tak, Kaczyński zamiast wrzeszczeć, kłamać, szczuć, pluć jadem, nienawiścią pod Ministerstwem Sprawiedliwości, powinien zabrać tych swoich wszystkich wazeliniarzy i zwolenników do Wrocławia, Głuchoła, Slądka-Zdrój czy innych zalanych powodzią wsi, miast, układać worki z piaskiem bądź sypać wały przeciwpowodziowe, bo to bardziej by się teraz Polakom przydało niż te ich jazgotanie ordynarne, darcie mordy i użalanie się nad sobą, skłócanie Polaków przede wszystkim. Kończąc ten wątek, bo nie chcę tutaj zbyt długo się rozwodzić, tu naprawdę mi materiał wyjdzie na kilka odcinków, ale myślę, że warto. Moi drodzy, chciałbym podsumować rezultatem. Widzicie na tym zdjęciu tego psychopatę w niebieskiej czapeczce, który stoi naprzeciwko alkoholika, byłego ministra Ceratę. Można powiedzieć, że ten gość to jest rezultat tego sobotniego, pełnego kłamstwa, nienawiści i szczucia pisowskiego sabatu pod Ministerstwem Sprawiedliwości.
Facet w niebieskiej czapce mówi do sądownie skazanych pisowskich przestępców Kamińskiego i Wąsika, żeby tego Tuska zabić. A ten łajdak Kamiński, zamiast zareagować na to ewidentne nawoływanie do morderstwa, kiwając głową, uśmiecha się do tego tępego pisowskiego bydlaka. Całe to zajście można zobaczyć na nagraniu, które wam za chwilę wrzucę. Zasianie nienawiści i ewidentne kierowanie poczynań swoich prymitywnych zwolenników w kierunku najcięższych zbrodni Kaczyński powinien być natychmiast aresztowany. 5 lat temu dzięki właśnie takiej pisowskiej zbrodniczej nagonce zamordowany został prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Czy Kaczyński jak zwykły morderca po hitlerowsku i stalinowsku planuje właśnie takie ostateczne rozwiązanie swojej porażki z Donaldem Tuskiem? Marsze i wiece, których ich organizatorzy, ewidentni przestępcy nawołują do zbrodni, powinni być natychmiast pacyfikowane przez policję i inne służby porządkowe, a prowodyrzy i organizatorzy takich zgromadzeń natychmiast wsadzani do aresztów i więzień. I zapamiętajcie ten pisowski ryj w tej niebieskiej czapeczce. To jest gość, który nawoływał do zabójstwa Donalda Tuska. Ja rozumiem, naprawdę rozumiem, że ktoś może go nie cierpieć, nie lubić, nie znosić. Ale żeby nawoływać do morderstwa i to publicznie, no gdzie tutaj są służby? Przecież coś takiego nie może mieć miejsca. Jak powiedziałem, to cholernie zaczyna przypominać 1939 rok. Zresztą zobaczcie sami, bo pewnie, nie wiem, niektórzy z was pomyślą, że przesadzam, że wyolbrzymiam, to posłuchajcie tego bydlaka w niebieskiej czapeczce. Ale wiecie, wy jako telewizja... na otwartą nienawiść. Żeby tego Tuska zabić, panie. Okres Polski. Powiem wam tak, to chyba każdy, który ma oczy, uszy i potrafi racjonalnie myśleć, widzi, że ludzie od paru dni walczą z korytami rzek, a PiS walczy o swoje koryto w Warszawie, czyli nic nowego. Największa powódź od 97 roku, a oni sobie w sobotę urządzili spęd w Warszawie, który dodatkowo obciążył służby. No, powiem wam, że to się nazywa wyczucie czasu lub po prostu standardowo pisowcy tak naprawdę w dupie mają tych ludzi. Oni martwią się o swoje koryto, o swoje pieniążki i o tym też powiem. Nie wiem, czy akurat dzisiaj, czy w następnym odcinku, ale przedstawię wam dowody, przykłady, gdzie pisowcy bardziej martwią się o siebie niż o tych ludzi, którzy są w tragicznej sytuacji. Jasno i czytelnie napisane, gdzie jaki będzie opad, w jakim terminie. No i niestety zabrakło, wydaje mi się, koordynacji na tym najważniejszym poziomie, czyli informacji. Też wyszedł pan premier 2 dni temu i też uspokajał mieszkańców, prawda? Nie chciałbym mówić, co dzisiaj pan prezydent zrobił, ale po prostu z racji szacunku, że z naszym prezydentem nie powiem, gdzie się dzisiaj pojawią. Prezydent. Pan prezydent. My tutaj rozmawiamy na razie o Kłodzku, panie Arkadiuszu. Ja jeszcze chciałam zapytać... Teraz, moi drodzy, chciałbym powiedzieć kilka słów o Dudzie. Niestety, ale jestem zmuszony. Chciałbym powiedzieć o jego skandalicznym wręcz zachowaniu, bo ten chłopiec w krótkich spodenkach, kiedy ludzie przeżywają tragedię, kiedy Polskę objęła właśnie niebezpieczna fala ulewnych deszczów, która doprowadziła do prawdziwej tragedii, w mediach społecznościowych nie brak zatrważających nagrań z zalanych miast. Posty też post się pojawił też na profilu Kancelarii Prezydenckiej. I nie uwierzycie, znaczy mi było ciężko uwierzyć,
Czym zajmuje się ten niedojrzały facet w dobie kryzysu? Otóż, moi drodzy, co w czasie, gdy ludzie przeżywają prawdziwą tragedię, jakie plany ma nasz Andrzejek? W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o jego niedzielnych planach. Wraz z małżonką ma, no, można powiedzieć, inne priorytety niż odwiedzenie ludzi, którzy przeżywają prawdziwą tragedię na południu Polski. Południe Polski tonie, a Duduś ze swoją antylopą dożynkują na całego. To już nawet nie głowa państwa, ale zakuty prostak, oderwany od jakiejkolwiek rzeczywistości. Pusty, pisowski, zaorany łeb. Jak wspomniałem, na profilu Kancelarii Prezydenckiej pojawił się post odnośnie niedzielnych planów pary prezydenckiej. I z niego można było wyczytać, że zarówno Duda, jak i jego antylopa Agata nie mają zamiaru udać się do miast objętych powodzią. To małżeństwo zostanie w Warszawie, by brać udział w dożynkach prezydenckich. Duda o godzinie 11 wziął udział w uroczystej mszy świętej w kościele w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa, oblubieńca zresztą. Później przeszli w korowodzie na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, by dalej celebrować to jakże konieczne, obowiązkowe wydarzenie. No cóż ważniejszego może się dziać w Polsce jak nie prezydenckie dożynki, prawda? Powiem wam, nie wiem, być może jestem staroświecki i mam taki głupi ludzki odruch jak empatia. I trudno jest mi sobie wyobrazić radosne święta, gdy tysiące Polaków objętych jest klęską żywiołową. Nawet mi ciężko jest skomentować zachowanie Dudy. No po prostu delikatnie rzecz ujmując, no Duda nie popisał się zachowaniem. Duda wraz ze swoją żoną po prostu dali takiego plaskacza tym wszystkim ludziom, którzy potracili dorobki swojego życia, osobom, które utonęły. W Polsce jest klęska żywiołowa, a Duda bawi się na dożynkach. No, to nie grzech, to po prostu wstyd. Ten pisowski prezydent, ta pisowska zabawa w dniach ludzkich tragedii, no można powiedzieć bez zdziwienia. Po prostu u pisowców zabawa cały czas trwa. Dla mnie osobiście ten człowiek nie ma kompletnie krzty wstydu, bo szacunek dla ludzi i współczucie, o to też ich nie podejrzewam. Na szczęście trzeciej kadencji nie będzie, to lans na wałach jest niepotrzebny. Jak pewnie wiecie, gdyby była trzecia kadencja i rok wyborów, to Duda już dawno byłby w tym swoim gumowym płaszczyku na wałach z bułkami i rozdawałby bułki tak kiedyś górnikom. Te najlepsze dni mogą być po prostu, najbliższe dni mogą być taką praktycznie już są nieszczęśliwą powtórką z powodzi, która pochłonęła południe Polski. Ale Duda po tym całym udziale w niedzielnym święcie nie wziął pod uwagę dramatu tych obywateli, których jest rzekomo prezydentem.
No bo jakby nie patrzeć, jego kadencja jeszcze niestety trwa, ale już widać, gdzie on ma obywateli. Weronika, risz się! Tutaj można by było zapytać naszego Andriuszę, czy dobrze się bawił na tych Andrzejkach, na tych dożynkach. W tym samym czasie, gdy ludzie tracili dorobek i życie. Pewnie Andrzejek zjadł sobie kiełbaskę z grilla, popił piwkiem. No oczywiście za ich zdrowie. Jest to po prostu żenujące, co zrobił. Jeszcze niecały rok tego jego pajacowania, to on jest po prostu karykaturą prezydenta. Nie wiem, epitety same się cisną na usta. Jest po prostu taką żenującą karykaturą prezydenta. Jak można w obliczu prawdziwego dramatu tysięcy Polaków urządzać sobie imprezę dożynkową? To jest po prostu wstyd, żenada, to jest policzek dla tych wszystkich ludzi. Brak słów po prostu, by wyrazić dezaprobatę na to, że poszedł się bawić w obliczu takich katastrof ludzkich. Giną ludzie, dobytki, zwierzęta, a nasz prezydentunio ze świetną miną tancuje sobie na dożynkach. No, po prostu kreatura bez czci godności. On kurwa nie jest prezydentem. Nie jest, nie był i nigdy nie będzie. Także tak, Polacy, kiedy walczą z powodzią, Duda zorganizował sobie dożynki w Pałacu Prezydenckim. Żarł sobie bigos, oglądając nagrania, jak woda zabiera powodzianom dorobek życia. No można i tak, no w końcu bycie pisowcem zobowiązuje. Powiedzcie, moi drodzy, sami, jak bardzo trzeba upaść moralnie, aby w czasie największej od lat katastrofy w Polsce polecieć sobie do USA, wśród Polonii, w sanktuarium, robić kampanię przestępcy Trumpowi. A o czym mówię, bo być może o tym nie słyszeliście. Otóż Andrzejek zaplanował iść robić kampanię Trumpowi, polecieć. W dalszym ciągu ma osoby poszkodowane tym kataklizmem głęboko w swojej pseudoprezydenckiej dupie, bo dla niego ważniejsze jest lizanie dupy Trumpowi. To już nawet nie jest atrapa prezydenta, ale bezmyślny narcyz szorujący po dnie. Amerykańskie media trąbią o tym na całego, a zapytana o to kancelaria klauna twierdzi, że nie umawiali takiego spotkania. Takiego wstydu nie przynieśli Polsce i Polakom nawet sekretarze PZPR w PRL-u. Moi kochani, i tym akcentem pozwólcie, że zakończę tą część, bo tu jak widzę tych części będzie sporo, bo jest sporo do omówienia. I nie zamierzam tutaj przemilczeć czegokolwiek, a nie chcę was też bombardować jakimiś tasiemcami długimi. A chcę taką przedstawić wam sekwencję od początku tej tragedii, która się dzieje na południu Polski, do dnia obecnego. Także pozwólcie, że skwituję dzisiejszy odcinek w ten sposób.
pisowska rasa panów okazała się skundloną rasą świń i muła, ze szczególnie rozwiniętym instynktem łajdactwa i złodziejstwa, lub mówiąc po polsku, zwykłego skurwysyjstwa. Kiedy pół rządu siedzi teraz na zalewanych terenach i starają się pomóc w bardziej lub mniej udolny sposób, ale robią coś, są na miejscu, w tym samym czasie te pisowskie bydlaki, bo inaczej ich nazwać nie można, organizują protesty w obronie zatrzymanych bandytów i aferzystów, na którym jednym z nich na tym całym spędzie tych pisowskich, jak już wam pokazałem, jeden z uczestników wzywa do zabicia Tuska. I tutaj chciałoby się aż krzyczeć: Kaczyński, to nie jest czas na manifestacje polityczne przeciwko Tuskowi. Pacynko Duda, to nie jest czas na urządzanie jakichś dożynek lub latanie do Waszyngtonu, lizanie dupy Trumpowi. Wreszcie cały PiS-ie ich zwolennicy. To nie jest czas na robienie polityki, usprawiedliwianie kupowania wozów strażackich z Funduszu Sprawiedliwości, nie wiem, milcząc, że sprzęt trafił do okręgów wyborczych, gdzie miał poprawić wam wyniki. No po prostu to jest taka obrzydliwa znieczulica, po prostu wyrachowanie w najczystszej postaci. Będziecie mi tu kurwa w trakcie powodzi wrzucać grafikę, że w czasie moich rządów tworzono mniej wałów. Nasi politycy nie zajmowali się niczym innym niż wały. Willa plus Fundusz Sprawiedliwości, RARS, NCBIR, sprzedaż Lotosu i rafinerii gdańskiej Izera CPK, sprzedawanie wiz i setki innych, to są prawdziwe wały, o których słyszał każdy Polak, a to, co nabudował Tusk, każdy ma w dupie. Zresztą mamy telewizję Republika, w której powiemy emerytom, że to Tusk 100 razy dziennie spuszczał wodę w kiblu i dlatego jest powódź, a zobaczycie, że każdy uwierzy. Moi drodzy, pozwólcie, że na tym skończę. Jeszcze apel, o ile kto może, kto ma możliwości, prosiłbym, żeby pomagać osobom pokrzywdzonym, którzy potracili dobytek. Ja ze swej strony tak zaplanowałem, że to jest co prawda niewielki dochód, ale jakiś tam jest. Postanowiłem z całego miesiąca dochód przeznaczyć na pomoc właśnie powodzianom. Wiem, że każda złotówka się liczy, każdy grosz się liczy. O tym też będę mówił w następnych odcinkach. Także apel, prośba do Was, jeśli macie taką możliwość, pomagajcie, wpłacajcie, bo czy się różnimy poglądami, wyznaniami, światopoglądem, wszyscy mimo wszystko jesteśmy Polakami, rodakami i w ciężkich właśnie takich sytuacjach powinniśmy sobie pomagać. Nie bierzmy przykładów z PiS-u, który żeruje na nieszczęściu innych rodaków, myśli tylko o własnej dupie. O tym też Wam powiem, bo to są sprawy naprawdę bardzo bulwersujące, do czego te sukinsyny się posuwają, ale to w następnych odcinkach. Następny najprawdopodobniej będzie w czwartek, bo jutro nie dam rady, ale w czwartek postaram się zrobić. Bo tak jak powiedziałem, materiału jest bardzo dużo i chciałbym to wszystko Wam tutaj przedstawić. Także już zapraszam na kolejne odcinki właśnie z tej serii, że tak się wyrażę. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jak zawsze piszcie Wasze opinie, Wasze zdanie na ten temat.
I cóż, do zobaczenia, moi drodzy, przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Czołgówki. Mógłby pan wskazać dowódcę akcji? Przepraszam pana. Dowódca tutaj jest? Bo ja widziałem, że państwo ukarali mandatem karnym. Zaraz się zapytamy. Przepraszam, pan jest tutaj dowódcą patrolu, jak rozumiem? Czy ten kierowca został ukarany mandatem karnym? Będę pana informował o takich rzeczach. A na czym te czynności polegają? Proszę mnie nie szturchać. Proszę złożyć zapytanie do komendy stołecznej, do rzecznika i pan się dowie. Na czym te czynności polegają? Czy one są toczone wobec tego samochodu? Proszę pana, to jest moja praca. Chcę otrzymać informacje dokładnie, co państwo tutaj robią, czy państwa działania są zgodne z prawem. Już panu tłumaczyłem. Do rzecznika udać się komendy stołecznej. Jest sobota, rzecznik nie pracuje o tej porze. Uzyska pan w poniedziałek informację. Ale sprawa jest nagła, pilna, wymaga szybkiej interwencji dziennikarskiej. Musi pan poczekać. To jak jest zgłoszenie...